Cześć. W tym wideo pokażę Wam, w jaki sposób aplikuje się na platformę Amazon Merch. A przejdziemy sobie przez cały wniosek, krok po kroku. Pokażę co i gdzie i w jaki sposób wypełnić, tak żeby było dobrze. Później powiem, co robić po odrzuceniu wniosku. To odrzucenie najpewniej nastąpi. I dodam informację o tym, gdzie konto, już takie gotowe konto na Amazonie można sobie kupić. Nie jest to tania impreza, ale istnieje taka możliwość. Dodam jeszcze informację, dlaczego tego typu transakcje nie są zgodne z regulaminem Amazona, żebyście po prostu samodzielnie mogli podjąć decyzję o ewentualnym kupnie bądź też o kolejnych próbach. Ale po kolei. Jak całość schematu aplikowania na mercha wygląda? No, zobaczcie sobie na ten oto schemat. Cóż na początku warto by było zrobić? Według mnie lepiej działać od samego początku na świeżej karcie, czyli na całkowicie nowym koncie amazonowym. No bo żeby stworzyć sobie konto merchowe, no to musicie mieć najpierw konto Amazona, bo merch jest po prostu pod jedną z usług amazonowych. Więc wszystko sobie działa podpięte pod jedno główne konto. Dalej, jak już macie sobie założone nowe konto, no to trzeba po prostu zaaplikować na samego mercha. To Wam później pokażę, jak to dokładnie wygląda. I dalej, w zależności od efektu tej aplikacji, tutaj się może historia zakończyć, co jest raczej niespotykane, żeby za pierwszym razem ktoś się dostał, ale możliwe. Po prostu no, mały procent osób dostaje się od razu na Amazona. Ale jeśli będziecie tymi szczęśliwcami, no to dla Was droga się tutaj kończy i możecie sobie działać już na merchu. Natomiast jeśli jesteście w zdecydowanej większości osób, która się nie dostanie za pierwszym razem, no to musicie sobie zadać bardzo istotne pytanie, czy znudziło Wam się aplikowanie, czy aplikowanie Wam się nie znudziło. Jeśli Wam się aplikowanie znudziło, to albo sobie odpuszczacie w ogóle mercha, albo kupujecie konto i zaczynacie działać zasadniczo od razu. Jeśli nie znudziło Wam się aplikowanie, to warto złożyć wniosek o usunięcie istniejącego już konta na Amazonie i zapętlić się tutaj, czyli stworzyć nowe konto na Amazonie, zaaplikować ponownie, no i znowuż w zależności od efektu tego wniosku działać sobie dalej. Dobra, to jak już wiemy, jak to schematycznie wygląda, to zobaczcie, jak wygląda cały wniosek i proces aplikacji na Amazon Merch. Dobrze, jak już założyliście sobie nowe konto Amazonowe, to w następnym kroku musicie przejść na stronę merch.amazon.com. Podlinkuję w opisie tego filmu i zostaniecie wyrzuceni na tego typu ekran. Musicie się przeskrolować tutaj gdzieś mniej więcej połowę strony, aż do momentu, gdzie zobaczycie sobie taki oto pasek. Want to join our community of content creators i tak dalej, i tak dalej. I tutaj musicie kliknąć na przycisk Sign Up. Zostaniecie następnie poproszeni o zalogowanie się raz jeszcze na swoje konto Amazon. Po prostu jest to forma uwierzytelnienia, że wy to wy. Następnie, jak już się uwierzytelnicie, to zostanie Wam zaprezentowany kolejny ekran. I teraz przenieśmy się już do faktycznego wniosku o konto Amazon Merch. Jesteśmy właśnie na ekranie składania wniosku o przyjęcie do programu Amazon Merch on Demand. Tak, pierwsza rada, jeśli używacie jakichkolwiek translatorów strony, to wyłączcie je. Ale lepiej zawsze używać strony w oryginalnym języku, bo czasem te translatory potrafią coś pochrzanić na stronach, czy to zabrać jakąś funkcjonalność, czy poprzekręcać coś. Także lepiej używać tego w oryginalnym brzmieniu. Dobra, jak to mamy załatwione, to co tutaj teraz należy wyklikać? Zdecydowana większość z nas jako business type powinna wybrać individual, bo rejestrujecie się jako osoba fizyczna, a nie szeroko pojęta korporacja czy też firma, tak jak
tutaj mamy do wyboru, nie? Zaznaczamy individual. Wpisujemy następnie swoje imię i nazwisko. Ja już konto na Merchu mam, także nie będę wpisywał swojego. Użyję sobie danych, które zostały wygenerowane przez jeden z wielu generatorów w internecie. No i generator wygenerował mi takie dane. Michalina Ostrowska. Ostrowska. Dobra, mamy imię i nazwisko. Nie używam polskich liter ani innych znaków, które są unikalne dla naszego języka. To jest jednak zagraniczna strona, nie ma co. Dalej musimy dodać sobie adres. W tym wypadku Michalina mieszka w Polsce na ulicy Rodzinnej 99 w mieście Rybnik, a Rybnik jest w Śląskim, tylko wpisuję Śląskie bez polskich znaków. No i kod pocztowy to jest 55 256. Może zamiast gwiazdki myślnik. I klikam use this address. O, adres invalid mi tutaj pokazuje. Może w takim razie bez myślnika. Nie. Zły kod pocztowy mi tutaj wygenerowało, a to ciekawe. Dobra, to na szybko kod pocztowy sobie spojrzę po prostu w internecie, pomijając mój, jak się wydawało przed chwilą, cudowny generator. Jaki tam mamy kod pocztowy? W Rybniku. Wikipedia nam prawdę powinna powiedzieć. 44 200. Proszę bardzo, Wikipedia to the rescue. Dobra. Numer telefonu dalej musimy sobie podać. No i jaki tutaj numer telefonu został wygenerowany dla naszej Michaliny? Gdzieś to tutaj być powinno. Dobra, chociaż numer telefonu to sobie nawet i możemy wymyśleć, no nie wiem, 48, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przejdzie. Phone must be in format. A, dobra. Dobra, mamy numer telefonu. Business email address. Tutaj możecie podać dokładnie ten sam e-mail, na który jest zarejestrowane wasze konto. Na ten mail będą przychodziły wszelakie maile z Amazona. Także nie podawajcie tutaj jakichś cudów, tylko coś, do czego faktycznie macie dostęp. Niech to będzie Michalina Ostrowska @gmail.com. To mamy załatwione. Dalej trzeba podać bank. Michalina ma bank w Polsce. Jeśli na przykład używacie Revoluta, to Revolut jest na Litwie i musicie sobie Litwę tutaj zaznaczyć. Type of account to jest informacja o tym, czy to jest konto oszczędnościowe, czy zwykły rachunek rozliczeniowy. W większości przypadków to będzie konto typu checking. IBAN musimy sobie podać. Ja sobie zerknę, jaki IBAN został wygenerowany tutaj dla Michaliny. To jest PL 491090 1014 0000 071236612520. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Nie pomyliłem się, bo już by mi zgłosiło. Teraz jeszcze BIK. Te informacje będziecie mieli po prostu w swoim banku. Gdzieś tam w informacjach odnośnie przelewów zagranicznych. No na takich właśnie przelewach zagranicznych tutaj Amazon się opiera. Dalej, data urodzin. Michalina została urodzona, urodziła się. Wpiszmy tutaj cokolwiek. Account holder name, czyli w tym wypadku będzie to Michalina Ostrowska. Wy tutaj wpisujecie oczywiście swoje imię i nazwisko.
i klikacie Add. Account holder address is required. A dobra, czyli trzeba sobie wybrać, czy ten adres, który podawaliście poprzednio, jest też aktualny dla posiadacza konta. W tym wypadku tak, więc klikamy sobie, zaznaczam sobie ten adres, rodzinna 99 w Rybniku i używam tego adresu. Jeśli z jakiegoś powodu byłby to inny adres od tego, który macie na koncie bankowym, to tutaj jest moment, żeby ten adres powiązany z kontem bankowym dodać. No i klikam sobie Add. Nie pomyliłem się ani w BIK-u, ani w IBAN-ie. Mam sobie tutaj potwierdzenie, że wszystko jest w porządeczku. Teraz muszę sobie przejść do uzupełnienia Tax Information, czyli tego wniosku podatkowego, informacji podatkowych. Save and Continue, bo muszę zapisać wszystkie te wiadomości, które podałem do tej pory we wniosku. Dalej, jak taki wniosek wygląda? No, informacja o tym, jaka jest klasyfikacja podatkowa. Cały czas jest to klasyfikacja podatkowa osoby indywidualnej, czyli zostaje tutaj zaznaczenie individual. Dalej, co mamy dalej? Tutaj jest pytanie, czy jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych. No, jeśli jesteście, to zaznaczacie, że tak, ale obstawiam, że nie jesteście, więc zaznaczacie nie. Dalej, tu jest kolejna informacja, pytanie, czy jesteście agentem, czy jakąkolwiek inną osobą, która jest upoważniona, żeby odbierać zapłatę w waszym imieniu. No nie, więc zaznaczacie też nie. Dalej musicie wypełnić kolejne informacje o osobie. Mamy tutaj naszą Michalinę, będzie tutaj wasze imię i nazwisko. Country of Citizenship, czyli miejsce, w którym jest wasza legislacja podatkowa, gdzie się po prostu z podatków rozliczacie. W tym wypadku jest to Polska. Permanent address, tutaj powinno się przekopiować z tego, co wcześniej żeście uzupełnili. No i dalej, mailing address jest dokładnie to samo i tutaj zwróćcie uwagę, taxpayer identification number, czyli tak zwany numer TIN. Numer TIN to jest w Stanach odpowiednik naszego PESEL-a. I musicie sobie tutaj zaznaczyć I have a non-US TIN, no bo nie macie TIN-u ze Stanów Zjednoczonych, macie PESEL po prostu. I właśnie tu jest miejsce na wpisanie numeru PESEL. Czy gdzieś mam tutaj nasz PESEL dla naszej Michaliny? 5608 018 5148 i dajecie Continue. Claim of Tax Treaty Benefits to jest informacja o tym, jaki jest wasz kraj podatkowy. W tym przypadku jest to Polska. No i klikacie sobie Confirm. Save and Preview. Tutaj wam się wyświetli formularz podatkowy, który będziecie dostawać, o ile sprzedacie cokolwiek w Stanach Zjednoczonych. Możecie sobie zweryfikować poprawność wypełnionych danych. Jeśli wszystko jest OK, to tutaj sobie zaznaczacie tego ptaszka oraz wpisujecie wasze imię i nazwisko, w tym wypadku Michalina Ostrowska. No i kiedy zostało to zrobione, klikacie Submit Form. Tak, zaznaczacie tutaj, nie wiem dlaczego się odznaczyło. Jeśli wypełniliście wszystko poprawnie, a mam szczerą nadzieję, że tak jest, to podatek pobrany u źródła powinien wynosić 10%, czyli tak jak tutaj w moim przypadku. Jeśli jest tutaj cokolwiek innego, to oznacza, że jakiegoś bobolca gdzieś popełniliście, bo w Polsce podatek u źródła wynosi 10%, czyli tak jak tutaj jest na ekranie. Klikacie Exit Interview. Dalej jeszcze sobie możecie zweryfikować, czy na pewno absolutnie wszystko jest tutaj uzupełnione. Jeśli tak, to przechodzicie dalej i klikacie Save and Continue. Chwilę pomieli
I jesteśmy na ekranie, gdzie musicie przekonać Amazona, że powinien Was przyjąć do swojego programu. W idealnym świecie by to działało. Niestety nie jest to idealny świat i z moich doświadczeń wynika, że to, co tutaj wpiszecie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Możecie tutaj równie dobrze nic nie wpisywać, możecie wpisać 3 słowa o sobie typu cześć, chcę robić koszulki, czy poprosić po prostu czata GPT, żeby wygenerował Wam prośbę o dołączenie do programu Amazon Merch. Bo robiłem bardzo dużo prób odnośnie tego tutaj okienka. Poprosiłem członków grupy, żeby powpisywali to, co ja tam im przygotowałem na bazie tego, co ktoś obiecywał, że będzie działało. Ja od samego początku zaznaczałem, że ma to nikłe szanse powodzenia. No i na około 30 osób no żadna się nie dostała. Także mówię, bardzo dużo wskazuje na to, że jednak nie ma absolutnie żadnego znaczenia to, co wy tutaj sobie wpiszecie. No, żebyście mieli pełen obraz, to was o tym po prostu informuję. Jako industry type zazwyczaj poleca się wybranie novelty t-shirt business. I tyle. W organization name dajecie swoje imię i nazwisko. W tym wypadku byłaby to Michalina. Dalej macie 512 znaków, żeby wpisać tutaj treść, której i tak nikt nie przeczyta. Website, tutaj jest miejsce na wrzucenie swojego portfolio, którego i tak nikt nie obejrzy. Dalej, jeśli już to wszystko będziecie mieli, to musicie przepisać te tutaj znaki, które są widoczne. Po wszystkim klikacie Send Request i to jest koniec. Nic więcej nie jesteście w stanie tutaj zrobić. Teraz musicie tylko i wyłącznie czekać na odpowiedź od samego Amazona. No a co robić, jak odpowiedź nadejdzie negatywna? To tak jak pamiętacie, nasz graf, należy konto usunąć, ale to też jest krok opcjonalny, bo ja osobiście kont nie usuwałem i moje obecne konto sobie działa w najlepsze. Mam nadzieję, że będzie działało jak najdłużej. Usuwać konta nie wydaje mi się, żeby był sens, no bo możecie mieć na merchu jedno jedyne konto, tak? No a jak się nie dostaliście na mercha, no to nie macie żadnego konta, więc też nie ma za bardzo czego usuwać. Ale znowuż, jeśli chcecie spać spokojnie, jak to się mówi, no to możecie to konto dla świętego spokoju usunąć. Dalej musicie po prostu założyć nowe konto Amazon na nowy adres mailowy i najlepiej by było użyć nowego numeru telefonu, szczególnie tak polecają osoby, które zakładają konta za pieniądze. A jak już przy tym jesteśmy, jak wspomniałem na początku, istnieją osoby, które zakładają masowo konta na Amazonie, a później te już gotowe konta odsprzedają ludziom, którzy się po prostu na mercha nie dostali, a bardzo by chcieli tam sobie działać. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że tego typu transakcje są niezgodne z regulaminem Amazona. Na ekranie teraz właśnie widzicie regulamin i punkt, który o tym mówi. Can I buy or sell an Amazon Merch on Demand account? Krótka piłka, no. Nie, jest to po prostu niezgodne z wymogami Amazona. Jedynym wyjątkiem jest to, gdzie konto Amazon Merch jest podpięte pod firmę i ktoś kupuje, jedna osoba sprzedaje firmę, druga osoba tą firmę kupuje i wraz z tą firmą można wtedy przekazać konto merchowe, ale to jest jedyny przypadek. Cała reszta transakcji, która się odbywa gdzieś tam w internecie, jest niezgodna z regulaminem Amazona. Więc musicie być tego świadomi, jeśli zdecydujecie się na kupno takiego konta.
Teraz co tutaj jeszcze jest problematyczne, nieproblematyczne? No, z doświadczenia wiem i praktyka pokazuje, że całkiem sporo tych kont jednak działa. Działa i mają się dobrze. Znam też przypadki, gdzie konto było banowane. Natomiast nigdy się nie dowiecie, bo Amazon takich informacji nie udostępnia, jaki był powód bana danego konta. Mogło to być, mogli się po prostu połapać, że konto zostało kupione, a mogło to być cokolwiek innego. Także ciężko jest tutaj z jakąkolwiek pewnością stwierdzić, że bany były spowodowane tylko i wyłącznie kupnem danego konta. W jednym przypadku mam taką 99% pewność, że gdzieś tam się połapali, ale to tyle. Na tyle transakcji, ile się odbywa, czy dziennie to nie wiem, ale no każdego miesiąca, jeśli chodzi o kupno i sprzedaż nowych kont na Amazonie, to gdzieś w internecie byłby taki wątek żali, że konto zostało kupione i zostało zbanowane, a na nic takiego się nie natknąłem. Także to też warto, żebyście wiedzieli. Tak, jest to nielegalne, Amazon sobie tego nie życzy, ale jednak bardzo duża część tych kont sobie działa, ludzie mają na nich sprzedaże i te konta są awansowane dalej i nic się wielkiego z nimi nie dzieje. Ale raz jeszcze nie jest to ok, jeśli chodzi o regulamin Amazona. Także nie namawiam na kupno konta, po prostu informuję, że jest taka możliwość i jeśli by Wam się znudziły kolejne próby aplikowania na mercha. No to jak wiecie, że jest to niekoniecznie ok z regulaminem Amazona, ale i tak chcecie to konto kupić, to znam dwie osoby, które te konta sprzedają. Jedną z takich osób jest Adi. Pewnie, o ile korzystacie na przykład z Merge Dominatora, to możliwe, że osoba Wam znana, gdyż jest to twórca tego narzędzia. Czy nie wiem, czy on to kodował, czy po prostu zapłacił komuś, no natomiast on to firmuje swoją twarzą. I jest to jedna z osób, która konta sprzedaje. Jest to opcja droższa, bo konto na tierze 10 kosztuje u niego na moment nagrywania tego filmu $250. Link do kupna tego konta rzucę Wam w opisie. On też na swoim kanale ma sporo informacji odnośnie samego Amazona. Możecie sobie je przejrzeć, możecie sobie te filmy pooglądać. Jest tam trochę wiedzy dla początkujących, myślę, jak znalazł. Drugim ze sprzedawców jest Sony. Sony jest Wietnamczykiem, który się zajmuje sprzedażą kont na Amazonie właśnie. U niego konta są trochę tańsze, bo za konto na tierze 10 liczy sobie $190 na moment nagrywania tego filmu. Jest jeszcze możliwość uzyskania zniżki u niego. Jak mu tam powiecie, że jesteście ode mnie, to coś powinien Wam obniżyć. Zazwyczaj jest to tam minus $10, także koniec końców za konto wychodzi $180. Nie powiem Wam, z którego z nich, z usług którego z nich skorzystać, bo obaj dostarczają konta, Sony nawet szybciej niż Adi. I te konta działają, te konta awansują. Także to już jest Wasza decyzja, z której usługi, o ile jeśli chcecie skorzystać. Linki do jednego i do drugiego macie w opisie. Teraz tak, jeden i drugi udostępnia informacje o tym, jak tego konta używać, żeby było OK. W tych informacjach jest zawarte to, jak zmienić dane na takie konto i czy w ogóle
takie dane zmienić. Ale tu już czy to Sony, czy to ADI Was o tym poinformuje. ADI wysyła taki filmik, gdzie jest wszystko jasno i wyraźnie opisane, a Sony wysyła poradnik w innej formie. Dodatkowo Sony Was przeprowadzi dosłownie jak po nitce do kłębka, w sensie za rękę Was weźmie i przeprowadzi Was przez cały proces zmiany danych i ogólnie używania tego konta. I chyba tyle, co tutaj miałem Wam do powiedzenia na temat zakładania kont na Amazonie i ewentualnego kupna konta. Ale jeszcze raz zaznaczam, że musicie mieć świadomość, że takie kupione konto nie jest zgodne z regulaminem Amazona. Więc jeśli się zdecydujecie na wydanie pieniędzy, to musicie mieć to na uwadze. I tyle. Trzymajcie się, cześć.